Bum, 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 bum! Pam, param, pam, pam! Moi drodzy, ponieważ zbliża się rozdanie Oscarów już na początku marca, to dzisiaj postanowiliśmy dyskutować na temat filmów. I to nie byle jakich filmów, ale takich, których każdy kryptowalutowy fan powinien obejrzeć. Razem ze mną jest Kamil Żyndas. Przepraszam, Kamil Żyndas bez S, tak? Tak, Sławku. A jestem Sławek Zawadzki. Zawadzki bez S. Tak jest. Każdy fan polskiego filmu wie, o czym teraz mówimy. I chcemy się skupić na 3 filmach, trochę je omówić, ale uwaga, pod koniec zrobimy swój własny, prywatny plebiscyt w ogóle filmów jako takich. Kamil, o jakich 3 filmach chcemy dzisiaj pogadać? No, będziemy mówić o filmach związanych z kryzysem w 2008 roku, które przedstawiają ten kryzys 2008 roku w 3 różnych perspektywach. Czyli to będą Inside Job, Big Short i Margin Call, po polsku Chciwość. Tak jest. A propos tłumaczeń tytułów, w Polsce naprawdę powstają już legendy, jak można tłumaczyć. O tym może też coś wspomnimy. Najpierw powiedzmy sobie, jakie jest tło tego wszystkiego, bo 2008 rok to jest wydarzenie, bez którego, niektórzy tak twierdzą, Satoshi Nakamoto nie miałby ostatecznie tej motywacji, żeby napisać manifest bitcoinowy. Upada jeden z największych amerykańskich banków, bank, który teoretycznie nie mógł upaść, bo był za duży. Zresztą wszyscy ci z nas, którzy mieliśmy albo mamy kredyty frankowe, doskonale pamiętamy tę datę, bo to właśnie wtedy złotówka okazała się cienka w portkach i w ogóle wszystko na świecie zaczęło się sypać. Właśnie dlatego, że Amerykanie tutaj poluzowali i nie pilnowali tego, co dzieje się w świecie bankowym. Te 3 filmy, o których wymienił przed chwilą Kamil, to są filmy, które pokazują, tak jak powiedział, z 3 różnych perspektyw. Zacznijmy może od Margin Call, czyli właśnie od Chciwości. Tak. Kevin Spacey, zresztą nie tylko on, Demi Moore, Jeremy Irons, właśnie. Bardzo dobra obsada. W ogóle dobry film, niedługi, bo trwający chyba 1,5 godziny, tak. Ale taki, że jak zaczyna się go oglądać, to nie ma ani sekundy takiego dłużenia, bo to w ogóle, muszę zrobić tutaj jedną dygresję. Ci, którzy nie wiecie, ja swoją karierę zawodową zacząłem w wypożyczalni płyt, właściwie to było jeszcze kaset VHS i płyt DVD, także naglądałem się tych filmów w życiu bardzo dużo. Zaczynałem tak jak Quentin Tarantino, ale... Chciałem powiedzieć. Tak, ale jak widać losy potoczyły się inaczej. No i właśnie, rzadko kiedy zdarza się, że jest film, który trwa 1,5 albo 2 godziny, który nie ma takiego momentu, takiej waty, czyli tego momentu, że widz musi chwilę odpocząć, jego myśli gdzieś mogą uciec. Film, który przez cały czas trzyma nas w napięciu i trzyma naszą uwagę na największych obrotach, to naprawdę dobry film i właśnie Chciwość takim filmem jest. Co takiego się dzieje w Chciwości? Chciwość opowiada o tym, jak wygląda ze strony korporacyjnej sytuacja, w której dowiadują się, że za chwilę będzie upadek wszystkich większych banków w Ameryce. To był jakiś fundusz, no nie? Do końca nie mamy podanych tam informacji, ale widzimy, że film zaczyna się od tego, że mówimy, nic nie spoilujemy, mówimy o tym, co możecie spokojnie wiedzieć. Film zaczyna się od tego, że nagle w jakimś wielkim funduszu organizacji finansowej dochodzi do masowych zwolnień. Tak. I w ogóle sam akt zwolnień w tym filmie naprawdę pokazuje, jakie jest podejście korporacji do każdego z nas. No znacząca jest scena z Kevinem Spacey. Po tej właśnie scenie, kiedy ludzie są zwalniani i tam z biura zostaje 10% osób praktycznie. Tak. Przychodzą do Kevina Spacey i on w tym momencie zapłakany siedzi. Tak. Odwraca się i wszyscy mają wrażenie, że to dotyczy tej sytuacji przed chwilą ze zwolnieniami. A on mówi o tym, że pies mu umiera na raka i on nie wie, co z tym zrobić i się bardzo martwi. Tak, zresztą ten pies okazuje się być też ważnym elementem, zwłaszcza pod koniec filmu, ale to już nie chcemy zdradzać. Natomiast nie wiem, czy też pamiętasz, jaka jest rozmowa Kevina Spacey'ego, który był dyrektorem działu, z tymi ludźmi, którzy zostali. I on potrafił doskonale obrócić zwolnienia w dobrą wiadomość dla tych ludzi, żeby przekonać ich, że oni tutaj powinni zostać i że nic im nie grozi. I tak naprawdę te zwolnienia były dla nich, ale to sobie obejrzycie. Natomiast w tym filmie pojawia się taki bohater, który z wykształcenia jest inżynierem chyba budowlanym czy kosmicznym, już nie pamiętam, ale inżynierem i w ogóle ma nawet doktorat. No i w pewnym momencie doszedł do wniosku, to też dowiadujemy się z tego filmu, że za budowanie mostów czy budynków i innych rzeczy mało płacą, a w świecie finansowym są liczby, tak samo jak właśnie w świecie inżynierskim. I jeżeli umiemy liczyć, to w świecie finansowym zarobimy 100 albo i więcej razy więcej kasy. Tak. No i dobra. Co to jest w ogóle pojęcie margin call?
Margin call to jest pojęcie określające sytuację w momencie, kiedy ktoś ma jakąś ekspozycję wystawioną na rynek finansowy, czyli na przykład jest gra na dźwigni i zaczyna rynek spadać, tak? I w momencie, kiedy dochodzi do momentu, że musi się zapłacić za tą pozycję, wtedy wszystkie zabezpieczenia związane z tą pozycją są realizowane. Czyli niezależnie, jeżeli ktoś zabezpiecza swoją pozycję na rynku dźwigni obligacjami, akcjami, innymi instrumentami finansowymi, to w momencie, kiedy dochodzi do margin call, czyli cena spada do momentu, kiedy trzeba się skapitalizować, żeby zapłacić za tą pozycję, za utrzymanie tej pozycji, wszystkie te walory, które są w zabezpieczeniu, są sprzedawane po cenie rynkowej. Właśnie. I teraz wyjaśnimy, jak działa dźwignia w takim największym uproszczeniu. Dźwignia działa na takiej zasadzie, że mamy kapitał, który możemy zwielokrotnić, więcej zarobić, ale zarabiamy więcej, kiedy cena idzie do góry. I wtedy faktycznie, jeżeli mamy dźwignię razy 10, razy 100 czy razy ileś tam, to tyle więcej zarabiamy. Ale uwaga, jeżeli cena idzie w dół, to ten nasz kapitał pierwotny, który stanowił zabezpieczenie, zostaje zlicytowany. I margin call, jak rozumiem, jest takim pojęciem, którym jakby wzywa do tego, żeby uzupełnić depozyt związany z tym, że spada cena, bo jeżeli się go nie uzupełni, to pozycje się pozamykają. No i właśnie. Dochodzi czasami, zresztą nie tylko w świecie takich klasycznych finansów, ale też bardzo często w świecie kryptowalut, do tego, że tych pozycji zamyka się nagle zbyt dużo. Dochodzi do efektu domina i nawet zdarza się coś takiego, że ciężko jest opłynnić to zabezpieczenie, bo cena zbyt szybko leci w dół. Tak, no niektórzy jeszcze grają na tej zasadzie, że zabezpieczają jedną pozycję drugą dźwignią, czyli mają jedną dźwignię, na tej drugą dźwignię i jeszcze na tych dwóch dźwigniach trzecią dźwignię. Czyli to właśnie w Inside Job występuje jako kontrakt syntetyczny. Tak, w Inside Job czy w Big Short. Big Short. Tam jest w ogóle świetnie wyjaśnione, zaraz do tego dojdziemy. No ale właśnie, Chciwość opowiada o tym, jak wielka korporacja finansowa jednego wieczoru dowiaduje się, że zbliża się tragedia. No i ściągają tutaj wszystkich świętych i zaczynają podejmować decyzje. Tak. Bardzo dobry film, nie tylko skupiający się na tym jakby aspekcie finansowym czy historycznym, ale to, co powiedziałeś, pies Kevina Spacey'ego, on też manifestuje pewne problemy, z którymi on się para. No i właśnie ta scena, myślę, że możemy jeszcze ją opisać, kiedy ludzie są zwalniani. Jest tam zwalniany taki człowiek, który pracował w tej korporacji, nie wiem, chyba z 40 lat. Tak. 40 lat i po prostu nagle przychodzą do niego i mówią mu: słuchaj, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś dla naszej firmy. Do widzenia. Ale to jeszcze w jakiej formie, że to nie było nawet spotkanie z jakimś prezesem czy dyrektorem, tylko jakieś osoby z działu HR go wzięły do małego pokoiku i podziękowałem mu za współpracę. Tak. W tym momencie i dostał informację, że w tym momencie blokują mu wszystkie dostępy, może wrócić do biura z ochroną, zabrać swoje rzeczy i wyjść z budynku. Tak. I jak ten tłum ludzi wychodzi z budynku, to taki inny aktor, zapomniałem teraz jego nazwiska, on grał w Pięknym umyśle, który jakby przeżył, nie zwolnili go. On mówi do swojego kolegi: radzę Ci nie patrzeć. Jak oni wychodzą, to nie patrzymy się na nich. Tak. Także widać, że on miał trochę doświadczeń ze sobą. Bardzo dobry film. Pogadajmy o Big Shorcie. Bo właśnie, Big Short i Inside Job to są akurat takie filmy, których polski tłumacz zdecydował się nie tłumaczyć, jeżeli chodzi o tytuły. No bo jak przetłumaczyć Big Short? Nie wiem, chyba w ogóle sami swoi. Tak. W ogóle w polskim języku nie ma takiego odzwierciedlenia do tego, czym jest pozycja shortowania i longowania. Dlatego też mówimy o tym w takiej formie cały czas, jeżeli dotyczy to nawet rynku kryptowalut. Tak? A propos tytułów, czy kojarzysz taki film Porachunki? Pewnie kojarzę, tylko nie po polsku, nie w polskim tytule. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Polski tytuł, on się zaraz gdzieś tutaj wyświetli, jest zdecydowanie bardziej dłuższy. Ale dobra. O czym opowiada Big Short? O jakiej perspektywie? Big Short opowiada o historii, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, Michaela Burego, który był analitykiem finansowym, pracował w funduszu inwestycyjnym, który obstawiał na rynku, tak? To była osoba introwertyczna, lubił grać na perkusji, słuchał ciężkiego heavy metalu, chodził na boso w swoim biurze. Tak. Ogólnie podejmował dziwne decyzje, no ale przynosił dochody, tak? I on jako pierwszy w sumie, no, tak głosi legenda, że jako pierwszy dostrzegł
statystykach i danych analitycznych tego funduszu, że coś jest nie tak z kredytami hipotecznymi w Stanach Zjednoczonych. Michael Burr miał dostęp po prostu do bardzo dużej ilości danych. Których nikt nie chciał de facto przeglądać, bo tam to były takie pakiety różnych akcji, obligacji łączone w pakiety, które sprzedawano innym inwestorom. I żeby się przekopać przez te pakiety, gdzie było na przykład kilkadziesiąt tysięcy kredytów hipotecznych, każdy z tych kredytów trzeba było przejrzeć, zobaczyć, jaka jest jego sytuacja i tego nikt nie chciał robić po prostu. Nikt nie chciał robić, albo nikt nie chciał robić, bo nikt sobie nie zdawał sprawy, co tam w środku jest. Niektórzy może zdawali sobie sprawę, ci, którzy tworzyli te pakiety inwestycyjne, tak? No ale on jako jedyny zaczął wchodzić głębiej w to, co jest w tych pakietach. No i dostrzegł to, że tam były pakiety, to się nazywało kredyty subprime. Czyli kredyty dawano wszystkim w tamtym czasie. Tak? To jest jeszcze pokłosie wydarzeń z 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam była akcja unormowania derywatywów. Tego nikt nie chciał uregulować wtedy, bo to nikomu nie było na rękę. I on dostrzegł w tych kredytach subprime, że te kredyty, które są totalnie niespłacane, które są niewydajne i cały czas firmy cały czas są na stracie, one są zapakowane z innymi obligacjami, z innymi akcjami w taki pakiet, który dawał im wyższą pozycję w rankingach oceniających przez firmy rankujące, tak powiem, w Stanach Zjednoczonych. Tak? No i w tych kredytach, które były określone jako najwyższe, najlepsze do zainwestowania, czyli AAA to się nazywa, potrójne A, przez firmy określające ten ranking, no tam się okazywało, że były kredyty, które były niespłacane, totalnie najgorszej jakości i praktycznie strona, w którą zmierzała, była totalnie w dół. Tak? Czyli tam nie było możliwości, żeby to zadziałało. No i on jako jedyny zauważył to wcześniej niż wszyscy inni i zaczął grać przeciwko rynkowi? Przeciwko całemu rynkowi, tak? Bo wszyscy byli wtedy napędzeni tym, że super, wszyscy kupują te akcje, rynek się rozwija, ceny nieruchomości drożeją, a on zauważył coś, że zaraz rynek nieruchomości upadnie. No bo przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, to chyba Bill Clinton wprowadzał, że za jego czasów weszła ta ustawa, która mówiła o tym, że banki muszą mieć portfel kredytów hipotecznych udzielony osobom, których na te kredyty nie stać. To miało być wyrównanie szans, bardzo zła i głupia decyzja, ale faktycznie takie coś weszło i okazało się, że ludzie dostawali kredyty na wielkie nieruchomości, których nie byli w stanie spłacać. I on właśnie dostrzegł to, że kredyty są po prostu niespłacane. Nikt nie chciał od tego słyszeć, są niespłacane i zaczął robić jakieś analizy. I Michael Burry wynegocjował jedną rzecz z tymi ludźmi, czy z tym funduszem, który powierzył mu kapitał. Że on może podejmować decyzje samodzielnie. Więc kiedy zaczął grać przeciwko rynkowi, no to oczywiście musiał finansować te pozycje. Banki to po prostu, tam widać są te spotkania, gdzie ci sprzedawcy właśnie w bankach, którzy sprzedawali mu tu możliwość, żeby on mógł jak gdyby grać, shortować przeciwko rynkowi, oni po prostu mówią, że lepszego wariata nie mogliśmy spotkać, bo ma kapitał, podejmuje decyzję, my tylko na tym zarobimy. No i cały film opowiada o tym, że wszyscy w koło udają, że jednak rynek jest stabilny i on zaczyna przegrywać, no bo zaczyna mu ten wielki kapitał, który on zainwestował, zaczyna go tracić. Dużo nie zdradzamy, no i właśnie... No i te spotkania, jak do niego przychodzili, kazali mu rezygnować z tych pozycji, a on, tak jak powiedziałeś, miał pełną decyzyjność. Napisał list do wszystkich inwestorów, że on podejmuje decyzje, że mogą być to decyzje, które się nie spodobały inwestorom, no ale on je podjął i próbowali go odwołać na wiele sposobów. W momencie, kiedy on wysłał tego e-maila do tych wszystkich inwestorów, to jest taka scena właśnie, jak wysłał maila i zaczyna mu dzwonić telefon, zaczynają być wszystkie linie zajęte w jednym momencie, bo wszyscy próbowali się do niego dzwonić, co on robi. Cały świat finansowy Stanów Zjednoczonych uważa, że będzie szło do przodu, że wszyscy będą zarobieni, a on jako jedyny wychodzi z pozycją przeciwko całemu rynkowi. W ogóle wszyscy obstawiali, przychodził do banków rozmawiać, żeby mu dawali właśnie tą pozycję, jakby banki jakieś, no to wszyscy z niego się śmieli, no bo mówili, jak to jest możliwe, że przychodzi tutaj osoba, która chce grać przeciwko rynkowi, jak wszystko jest na zielono, kredyty idą jak ciepłe bułeczki, a tu pojawia się gość, który mówi, zaraz wszystko rypnie. W tym filmie jest jeszcze historia kilku innych gości, którzy po nim to zauważyli i też ostatecznie się dorobili. No właśnie, i tutaj też warto dać jedną rzecz. O ile Margin Call, czyli Chciwość, ten film, o którym mówiliśmy przed chwilą, był takim filmem, który nie opierał się
o żadne konkretne wydarzenia. W sensie on po prostu wpisywał się w tą narrację, która miała miejsce w 2008 roku. O tyle Big Short opowiada historię prawdziwych ludzi. Tak. Więc jest to taki, nawet można by powiedzieć, sfabularyzowany ubarwiona, tak. ale ogólnie tak, to jest oczywiście. odpowiadające w dużej mierze faktom. Oczywiście i jak zwykle w dobrym filmie, to już jest dłuższy film niż 1,5 godziny, pojawiają się również aspekty inne, nie tylko finansowe, ale takie ludzkie. Bardzo lubię to, kiedy scenarzysta wplata takie rzeczy, które nie dotyczą głównego tematu, ale które sprawiają, że jak wychodzimy z kina, to możemy myśleć więcej, więcej i więcej. No to była scena jeszcze dobra, ta historia właśnie w Big Shorcie jest przedstawiona z 3 stron też, z 3 perspektyw. Tak. Michaela Burego, który był tym pierwszym, który zauważył to wszystko, funduszu inwestycyjnego, tego, który dogadywał się z przedstawicielami Goldman Sachsa, który w Goldman Sachsie osoba grana przez Ryana Goslinga. Ryana Goslinga, który też zauważył, że coś się będzie działo i szukał firmy inwestycyjnej, która mu pomoże postawić odwrotną pozycję, którą będzie dawał Goldman Sachs zresztą. Tak. I tutaj jest druga historia. I trzecia historia jest 2 inwestorów, którzy próbują wejść na rynek. Mają jakiś tam mały kapitał, stworzyli fundusz inwestycyjny, mają jakichś tam inwestorów i próbują wejść do dużych graczy. No i to też historia taka, jak oni się pojawiają na Wall Street i nikt ich nie wpuszcza nawet za bramki. Oni chyba przeszli przez bramki, ale ktoś do nich zjechał na dół na fotele. Na fotele w lobby, nawet ich nie wpuścili do biura. I posiedział z nimi chwilę, spławił ich jak uczniaków, jakiś biały kołnierzyk. No i oni później dostają się do Brada Pitta, który był dużym inwestorem, ale już przyszedł na emeryturę. Gość, który widział tą czarną stronę rynku i za bardzo już nie chciał grać na rynku. Oni go poprosili, żeby on im pomógł dostać się do tych dużych graczy. Pomógł im. No jest ostatnia scena, nie wiem, czy to zdradzać, ale ta scena, kiedy oni przychodzą do niego właśnie zadowoleni z tego, ile zarobili. A on mówi, z czego się cieszycie. Z czego się cieszycie i daje im statystyki, ile osób traci pracę, ile osób popełnia samobójstwo, ile osób traci domy w związku z tym, co się właśnie wydarzyło na rynku. Tam on chyba nawet podaje statystykę, że za każdym razem, kiedy rynek idzie w dół o tyle i tyle procent, to jest tyle i tyle samobójców. Także... I tutaj tak bardzo dobitnie pokazuje tą drugą stronę, że w jednym momencie, bo oni chcieli zarobić przede wszystkim. Chodziło im tylko o pieniądze, żeby w końcu zarobić jakieś konkretne pieniądze. Zarobili te pieniądze, ale on tu właśnie w tym momencie, już nie będziemy mówili jakie to statystyki, ale on mówi im, jakim kosztem oni te pieniądze zarobili. Kosztem społecznym. Jest jeszcze inna perspektywa w tym filmie, chociaż ona nie jest taka wyraźna. To jest perspektywa firm rankujących. Czyli tych firm, które... Tak, to jest bardzo dobry element tego filmu. Które oceniają właśnie wartość tych kredytów, tych pakietów inwestycyjnych, stabilność poszczególnych firm. I zostaje ujawnione coś bardzo, bardzo strasznego. Czym te firmy się kierowały do samego końca, bo powiedzmy jedną rzecz, do samego końca te firmy dawały najwyższe oceny, AAA, tak jak powiedziałeś. I tam jest w pewnym momencie rozmowa. To nie tylko tym pakietom, to też tym wszystkim bankom, tym wszystkim firmom, które padały w tym momencie. Tak, bo trzeba zauważyć na pewien problem, który stoi, że te firmy utrzymują się z kasy tych, których oceniają. Więc to generuje pewne problemy. No i jest jeszcze inna perspektywa. Ty wspomniałeś o Ryanie Goslingu, ale tam są też pokazywani tacy sprzedawcy tych kredytów dla osób, o których było wiadomo, że nie spłacą. I oni po prostu mówią, że to dla nich nie ma znaczenia. Jest głęboka rozmowa, którą prowadzi akurat ten aktor, którego znowu już nazwiska zapomniałem, on gra w The Office w tym serialu. Też nigdy nie mogę zapamiętać. Ale słuchajcie, gdzieś tutaj na pewno się pojawiają będą zdjęcia i napisy, nazwiska tych aktorów. Też bardzo dobry film, zmuszający do refleksji. Ale mamy jeszcze trzeci film, Inside Job. Inside Job to jest dokument z kolei. Te 2 pierwsze filmy to były takie fabularne. Ten pierwszy to taki czysto fabularny, chciwość. Drugi fabularny, oparty na jakichś zdarzeniach faktycznych. Inside Job, który jest dokumentem na temat tego, co się faktycznie wydarzyło. I to jest chyba najbardziej porażające z tych wszystkich filmów, bo tam są przedstawione dane, kwoty, statystyki, osoby prawdziwe, czyli realne postacie, które doprowadziły do tej sytuacji. I to jest bardzo ciemna historia dla świata finansowego Stanów Zjednoczonych, bo to pokazuje, jak oni to zrobili bez żadnych hamulców praktycznie. Oni wiedzieli, co się dzieje. Ten świat Wall Street, który był na samej górze, oni nawiązali kontakty z politykami, żeby prowadzić taką
legislację, która umożliwi im robić to właśnie tego typu przekręty, tak? I to właśnie wywodzi się z lat 2000 i regulacjami derywatywów w Stanach Zjednoczonych, gdzie Alan Greenspan i inni ludzie ze Stanów Zjednoczonych po prostu wiedzieli, że to jest pączek, ciasteczko, którego nie chcą oddać i robili wszystko, żeby te derywatywy były nieuregulowane. No właśnie, tam pada pewna kwota, którą możemy ujawnić, że oto okazuje się, że 5 dżentelmenów. No tak, no w ogóle kwoty są nieprawdopodobne, bo ci wszyscy dyrektorzy tych największych firm, największych banków, firm ubezpieczeniowych dostawali po 100 milionów odpraw, albo nagród, tak, albo wypłat. No i tutaj jest właśnie a propos tego jest taki bardzo uderzający fakt, że Lehman Brothers, czyli pierwszy bank, który upadł, jego 5 dyrektorów w okresie od 2003 roku do 2007, czyli w tym okresie, kiedy ta cała sytuacja się budowała, tak? Ta cała bańka mieszkaniowa była w toku, oni zarobili $1 miliard do podziału na 5 dyrektorów Lehman Brothers. No właśnie. To tylko pokazuje, że świat bankowy nie jest taki idealny, jakby się wszystkim mogło wydawać. Zresztą przypomnijmy również, że w 2008 roku, kiedy kolejne banki stały już na krawędzi upadku, no to podjęto decyzję o tym, żeby z kasy podatników je ratować. I to był właśnie ten motyw, że oni sobie wszyscy zdawali sprawę, tak, że już tak duży mają wpływ na rynek i są tak duzi, że rząd im nie da upaść. Że oni sobie zdawali sprawę z tego, że to Morgan Stanley miał w tamtym momencie 6 odrzutowców do dyspozycji dla 6 dyrektorów. Oni w ogóle nie mieli umiaru z pieniędzmi. Tam dyrektorzy kupowali sobie domy po kilkadziesiąt milionów dolarów, penthouse'y po kilkanaście milionów dolarów, wydawali te pieniądze po prostu luźną ręką, zdając sobie sprawę z tego, że będzie bailout. Czyli w momencie, kiedy dojdzie do sytuacji już pod kreską, no to wyjdzie taki George Bush i mówi: OK, pomożemy Wam. I to kwoty, którymi pomagali, to setki milionów, miliardy dolarów praktycznie. Niewyobrażalne pieniądze. No właśnie i znamy tą sytuację też z 2009 roku, kiedy ratowano te banki, które już miały upaść, ale nie upadły i okazało się, że menedżerzy, zakładamy, że w takiej sytuacji bank i pracownicy w ogóle wszyscy powinni zapiąć pasa, a tam premie były ciągle wypłacane i tak oto podatnicy zostali w piękny sposób okradzeni i jeszcze powiedziano im, że to jest dla ich dobra. No najbardziej dostali, bo najbiedniejsi, no, jak nie patrzeć. No, zawsze tak bywa. To znaczy, zawsze tam, gdzie ustawa ma chronić najbiedniejszych, koniec końców najbiedniejsi będą za to płacić. Tak. To jest bardzo ważny manifest. Mówimy to jako ci, którzy wierzą w myśl libertariańską. Ale jak się okazuje, gdybyśmy spojrzeli teraz na polskie podwórko, co prawda tak dużo filmów nie mamy, no wszyscy czekamy na film o aferze Amber Gold na przykład, ale był film dotyczący trójmiejskich biznesmenów, nazywał się Układ Zamknięty. Nie wiem, czy miałeś okazję go oglądać. Miałem okazję z tym, że to już dość stary film chyba. Tak, stary film. Ma 10 lat chyba. Pokazujący o tym, jak służby skarbowe w porozumieniu z innymi osobami czy grupami interesu mogą wykończyć tutaj gdańskich przedsiębiorców. Również zachęcam do tego, żeby go obejrzeć i ocenić, na ile był zgodny z faktami. Niemniej film... Trójmiejska ośmiornica, tak. Chyba też kiedyś mówiło na to. Tak. W tym momencie to już się chyba to skończyło. Jeszcze nie mieszkałem w Gdańsku, jak to się działo, bo to były chyba lata 2000, początek lat 2000. No w tym momencie już dobrze, że chyba się skończyły te czasy. Tak, no bardzo dobrze. Zresztą prywatyzacja banków, również na przykład jednego takiego banku z Gdańska, też budzi do dzisiaj wiele wątpliwości. Sama afera Art-B, inżynieria, tak. FOS, no właśnie, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. To są rzeczy, które do końca nie zostały do dzisiaj wyjaśnione. Tak. Cały czas czekamy na ostatnie akta, które powinny być odtajnione. To znaczy skazano ludzi z FOZ-u, ale wiadomo, że nie wszystkie akta zostały odtajnione, bo tam znajdują się nazwiska, które, tak słyszałem, które niekoniecznie byłyby z tego powodu zadowolone. Ale no właśnie, czekamy na filmy. Tutaj dzisiaj mniej teorii spiskowych, więcej o filmach rozmawiamy. A skoro rozmawiamy o filmach, to na pewno oglądacie nas w tej chwili na YouTubie albo gdzieś tam na Facebooku i myślę, że to jest gigantycznie dobry moment, żebyś w tej chwili kliknął w dzwoneczek, w subskrybuj, w łapkę w górę i w ogóle napisał komentarz, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będzie nam strasznie
przykro. Tak jest. I jeszcze jakby znajdujesz ten materiał ciekawym, to fajnie byłoby, gdybyś udostępnił go dalej. Jakie filmy w ogóle lubisz? W ogóle też napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze ulubione filmy, nawet już nie w kontekście świata finansów. Czy masz jakąś takie filmy, którym dałbyś 10 na 10 na Filmwebie? Albo czy masz takich twórców, których po prostu uwielbiasz? No, takim filmem, który chyba od długich lat towarzyszy mi, jest według mnie w bardzo dobrej formie nadal, to jest Forrest Gump. Tak, Forrest Gump oczywiście, no to klasyk, Tak. no nie? Zresztą nie wiem, czy Forrest Gump nie był w tym samym roku, co Skazani na Shawshank. Skazani na Shawshank kolejny. Tak. I to jest dobry czas dla filmografii. Tak. I to był taki rok, że nie było wiadomo, kto dostanie Oscara. Tak. Skazany na Shawshank, oczywiście Zielona Mila, to są takie klasyki. Matrix, pierwsza część. Tak. No, rewolucyjna w tym momencie, tak? Mówi się do tej pory, że wyjdzie z Matrixa. Ja znam ludzi, którzy uważają, że wszystkie 4 części, nawet ta ostatnia, są dobre, bo tylko trzeba Matrixa zrozumieć. Jak ja poszedłem na drugą część Matrixa do kina, to była albo reaktywacja, albo rewolucja. Nie, jakoś reaktywacja. Tak. No to pamiętam, że poszedłem z takim nastawieniem, że to będzie lekki film, a jak doszło do spotkania z projektantem Matrixa, tam jest to tam każde słowo się liczy. Zresztą w Matrixie bardzo ważne jest to, żeby go w całości zrozumieć. Mówię to nie na podstawie swojego doświadczenia, tylko na podstawie ludzi, którzy są fanami Matrixa. Musisz doczytać komiksy, zagrać w grę, obejrzeć Animatrix, czyli serię animacji, które opowiadają, co się wydarzyło przed samym Matrixem i tam jeszcze trochę innych rzeczy i jakby eksperci mówią, że to wtedy spina się w piękną całość. No ja uważam, że druga, trzecia, czwartej nawet szczerze powiem, że nie oglądałem. Ja też nie. Pierwsza była dla mnie słyszałem, że jest bardzo słaba, natomiast ludzie, którzy właśnie się znają, mówią, że była dobra. No, pierwszy oglądałem, była wybitna według mnie. Oglądałem ten film kilkanaście razy, podejrzewam, że jak byłem młodszy. Druga i trzecia średnio, a już czwarta to już straciłem chęć nawet do oglądania. Także. Ale w tym roku myślę, że wartym zaznaczenia filmem jest Oppenheimer. To jest poprzedni, tak. Nie wiem, czy nie dałem właśnie 10 temu filmowi. Na pewno dostał 9, to jestem przekonany o tym, ale czy 10 to nie jestem pewny. Christopher Nolan to jest człowiek, którego bardzo, bardzo uwielbiam, nie tylko za Batmany, ale choćby za Incepcję no i parę innych. Tych Interstellar no to trzeba być Nolanem i faktycznie Nolan należy do czołówki moich twórców. Natomiast przejrzałem sobie listę na Filmwebie, powiedziałeś 10 na 10, bo przed audycją powiedziałem, że kiedy ja oceniam na przykład filmy, to nie daję 10. To znaczy zakładam, że 10 to jest ocena dla filmu, który jest transcendentny, ale okazuje się, że jednak czasami doświadczam tej transcendentności i wyjątkowości i jest parę filmów, którym dałem 10. To też zawsze zależy od tego, w jakim nastroju jesteś. No pochwal się, jakie to były filmy, bo jestem bardzo ciekawy. Z takich klasyków, w którym dostało ode mnie 10, to oczywiście Pulp Fiction. Ja jestem gigantycznym fanem Quentina Tarantino, zresztą nie przypadkiem pojawił się na początku. I właściwie muszę powiedzieć, że prawie każdy film mi się jego podobał. On miał parę słabszych. Jackie Brown. Ja uważam, akurat. Nie, ale i tak był dobry. I był taki film, którego tytuł teraz zapomniałem, z Kurtem Russellem, ale i tak mi się podobał. Hateful Eight? Nienawistna 8. Nie, to było wcześniej. To 2007 rok w kinach. Nienawistna 8 bardzo dobra. Tak. Bardzo dobra, dobrze mi się oglądało. Django oczywiście też. I to, co lubię w Quentinie Tarantino, to to, że jak się ogląda jego film po kolei, to widać, jak on się zmieniał. Na Wściekłe psy. Wspaniały film. Scena, jak obcina ucho policjantowi, jest wybitna i chociaż brzmi to źle, to naprawdę jest to nagrane doskonale. Bardzo lubię Stanleya Kubricka. Bardzo lubię Stanleya Kubricka. W czołówce są różne jego filmy. Co prawda Odyseja Kosmiczna była... Tak. Nie wiem, czy wiesz, że Stanley Kubrick był człowiekiem, który kładł wielki, wielki nacisk na szczegóły, na detale. Dlatego jego filmy były zawsze bardzo, bardzo długo kręcone. Oczy szeroko zamknięte. To jest Tom film... Cruise, Nicole Kidman. Tak, no, to, dokładnie. Dobry film. Wiadomo, każdy myśli sobie, że teoretyczny film, natomiast myślę, że to nie chodziło tylko o etykę w tym filmie. Mam pewną ciekawostkę związaną z tym filmem, ale powiem ją dopiero w części kalorycznej. Natomiast zdjęcia do tego filmu trwały 400 dni. Wow. 400, dlatego, że Kubrick jak nie nagrał idealnej sceny,
to kazał nagrywać od początku do końca z powrotem. Teraz sobie przypomniałem film, o którym teraz mi przyszedł do głowy, który bardzo lubię, bo wspomniałeś o Tomie Cruzie. Bardzo lubię Vanilla Sky. Dobry film. Zresztą Penelope Cruz zagrała w wersji i amerykańskiej i w wersji hiszpańskiej. Także tak. No to wtedy Tom Cruise to chyba miał z 20 lat. W sumie on jest jak Krzysztof Ibisz, tam nie widać po nim, że on się tutaj starzeje w ogóle. No dokładnie. A skoro mówimy o Tomie Cruzie, to jeszcze Magnolia, to też takie dobre filmy, ale te filmy, które teraz wymieniłem, to są filmy, którym daję 8 albo 9, ale jest taki reżyser włoski, ale mieszkający chyba właśnie w Stanach, Paul Sorrentino, jeżeli dobrze pamiętam. On nakręcił film, który jak obejrzałem, to był jedyny moment w moim życiu, kiedy obejrzałem film i musiałem go obejrzeć po raz drugi. Od razu. Od razu jak się skończył, włączyłem go od początku. Nazywa się Wielkie Piękno. Nie widziałem, uważam, że jest to dzieło geniuszu pod każdym względem. Ten film jest dobry. Od razu mówię, że jeżeli ktoś będzie tam szukał jakichś wartości wysoko chrześcijańskich czy moralnych, to nie znajdzie tego w tym filmie. Ten film mówi o zepsuciu, ale jednocześnie jest zrobiony w doskonały sposób. Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje tym, jak prowadzona jest kamera, jak jest ustawiane światło, albo jak jest robiony dźwięk, to w tym filmie to wszystko jest zapięte na ostatni guzik. A co powiesz o Gaju Ritchie? No, jeden z ulubionych reżyserów moich. Tak. Nie wszystkie filmy mu się udają, ale większość... Przekręt porachunki to w ogóle klasyk. Gentlemani. Tak. No to są w ogóle takie filmy, które są... No, Sherlock Holmes. Tak. No wybitne filmy, tak. Ma swój klimat. Myślę, że wielu ludzi go naśladuje, próbuje naśladować jego sposób kręcenia filmu, sposób prowadzenia. Nasz polski tutaj przedstawiciel Maciej Kowalski, który jest producentem Jak zostałem gangsterem, jak tak. Chodzi o tę scenę i zwolnienia i tam... Tak, te filmy są ewidentnie, widać, że wzorowane na Gaju Ritchiem. Zupełnie nie mówię coś złego, bo fajnie się to ogląda, tak? I bardzo dynamicznie i dobór muzyki, wszystko podchodzi pod Gaja Ritchiego, ale no myślę, że Maciej Kowalski jeszcze nieraz nas zaskoczy jakimiś produkcjami z rynku polskiego, które stworzy, które może będą nawet lepsze. Skoro mówimy o polskim kinie, no to ja też jestem fanem polskiego kina, chociaż kiedyś słyszałem, że to siara być fanem polskiego kina. Nie wiem, na ile polskie filmy w dzisiejszych czasach są wartościowe. No, myślę, że były lata, nie wiem, lata 90., 2000 to były czasy, kiedy te filmy, które wtedy powstały, do tej pory wszyscy mają je na językach, tak jak tutaj zaczęliśmy od początku, tak? Na przykład Chłopaki nie płaczą. Tak, Chłopaki nie płaczą, dałem im 10. Bo ja uważam, że to jest, ale to jest bo ja po prostu uważam, że ten film jest dobry. No jest dobry, teksty, dialogi, wszystko jest okej. Ale już Poranny Kojota jest niżej. Chociaż, no, wiadomo. Poranny Kojota i Chłopaki nie płaczą łączy to, że Olaf Lubaszenko jest reżyserem tych dwóch filmów. Natomiast z polskiego kina bardzo lubię Kieślowskiego, Dekalog. I uważam... Smarzowskiego uwielbiam. Ach, Smarzowski. No właśnie. Bo ja uwielbiam Smarzowskiego też. Natomiast to jest taki reżyser, który sprawia, że ja po prostu za każdym razem, jak ten film się kończy, jak jakiś film się jego kończy, to, no to wychodzę z kina albo... Przytłoczony. Tak. Jest taki film Smarzowskiego, którego jak się obejrzy tylko co do jego pierwszej warstwy, no to będzie wyglądał jak film Wegi. Niekoniecznie o to mu chodziło, natomiast jak się jednak skupisz na tym filmie, to widzisz znacznie więcej. Drogówka. I mało osób wie o tym, że tytuł tego filmu miał być 7. Ale już był inny film 7 z Morganem Freemanem i z Bradem Pittem i z tą naszą piękną panią, która się tutaj właśnie wyskakuje. Pojawi się. Tak. Drogówka pokazuje też 7 grzechów głównych. Każdy z policjantów, każdy z postaci tam występujących reprezentuje jeden z tych grzechów. I jak już się to wie, zupełnie inaczej ogląda się ten film. Natomiast pamiętam, jak obejrzałem po raz pierwszy Wesele. To pierwsze Wesele Smarzowskiego, bo ten oczywiście nagrał 2, jak już mu tak wyszło. I to jest w ogóle... Oglądałem go w 2005 albo 2006 roku. Już byłem po ślubie i zaprosiliśmy inną parę bardzo poważnych ludzi i oglądaliśmy Wesele. I im się ten film jakoś nie podobał, a ja po prostu prułem ze śmiechu bez przerwy. I tak jakoś właśnie to wyglądało. Co jeszcze byś dodał? Czy masz jeszcze kogoś takiego? Z polskiego kina. No albo z zagranicznego, no nie?
No, podobały mi się filmy Wesa Andersona, ale to Tak. ze względu na warstwę wizualną, tak? No bo ma swój taki unikalny styl pastelowy, dziwny, trochę dziwaczny, który powoduje, że ogląda się te filmy. Czy to on zrobił Grand Budapest Hotel? Chyba tak, nie Chyba jestem tak. pewny. Ale no Grand Budapest Hotel jest właśnie Tak. w takim stylu. Tak, wydaje mi się, że on. I teraz właśnie byłem w kinie, no, oglądałem ten najnowszy film, który jest nominowany do Oscara. Mam problem z przypomnieniem jego tytułu. Poor Things. Och, słyszałem o tym filmie. Biedne istoty, tak? tak? Tak. Jest właśnie w takim, no może nie takim samym stylu, ale właśnie takim Wes Andersonowym. I no nie będę mówić o czym jest film, chociaż można sobie przeczytać jakieś recenzje. No, bardzo ciekawa historia. William Dafoe też super rola. A propos William Dafoe, film, który bardzo lubię, chociaż on nie należy do powiedzmy kanonu, to Śmieci z Bostonu. Śmieci z Bostonu. Tak. No jaki jeszcze? Mam reżyserów ulubionych. No Martin Scorsese. Tak. No to jest w ogóle Shutter Island, czy no, Tak. Wall Street, czy no całe jego produkcje sprzed 20 lat. Ale też to, że on to był człowiek, który miał wielkiego pecha. Tak, bo nie wszyscy lubią Irlandczyka. Ja na przykład bardzo lubię. Ja lubię takie historie długie, gangsterskie też. No to właśnie Martin, Gangi Nowego Jorku. Tak. No ale właśnie on zadarł, to jest ciekawe, zadarł ze światem Hollywood no i niestety Oscara dostał dopiero za Wilka z Wall Street. Tak. Zresztą dałbym temu filmowi... Tak samo jak właśnie Leonardo DiCaprio. Tak. No nie, Leonardo DiCaprio nie dostał. Miał dostać. No bo... Dostał za Revenanta. Za... jaki był polski tytuł? Tam, gdzie on wchodził w konia. Wchodził w konia, uciekał I to potem była prawdziwa scena. Tak, uciekał przed niedźwiedziem. Tak. Zjawa, tutaj podpowiada nam Łukasz. Nam dorzucają informacje. Łukasz, wstaw rękę. Tutaj to jest inny Łukasz. Łukasz W. Proszę bardzo, pozdrawiamy. Dobra, musimy niestety kończyć. Dalej bym rozmawiał, ale spojrzałem właśnie w tej chwili na zegarek, a mam wyciszony telefon, a wiem, że powinienem za pół godziny być gdzie indziej. Także przechodzimy do ciekawostek. Fakty, nie mity. Tak. No to z mojej strony, jak już rozmawiamy o filmach, no to faktem, który może nie wszyscy wiedzą, jest taki fakt, że w 1973 roku Marlon Brando miał dostać Nagrodę Akademii Filmowej, czyli Oscara, za rolę Vita Corleone w Ojcu Chrzestnym. Nie pojawił się na rozdaniu Oscarów. Wysłał tam Indiankę, tak, która miała odebrać za niego nagrodę, a było to związane z tym, że natywni Amerykanie, ci Indianie przez niektórych nazywani, no powinniśmy ich nazywać natywnymi Amerykanami, byli bardzo źle traktowani w Hollywood, w ogóle w Ameryce, no i on jako głos sprzeciwu przeciwko temu postanowił w ten sposób tak to zaprotestować przeciwko temu. No tak, i skoro mowa o Marlonie Brando, to ja mam dwie ciekawostki. Ostatnie Tango w Paryżu, film, którego nie widziałem i pewnie nie obejrzę. Film, którego reżyserem był chyba Bertolucci. W tym filmie jest scena gwałtu. I aktorka, która brała udział w tym filmie, grała rolę główną, ona wiedziała, że ta scena gwałtu gdzieś tam kiedyś będzie kręcona w trakcie jednego z dni zdjęciowych, ale Marlon Brando przekonał reżysera, żeby podmienić dni zdjęciowe i jej o tym nie mówić. I naprawdę dochodzi do sceny gwałtu. I udało im się przekonać, ona nie wiedziała o tym i naprawdę została zgwałcona, udało im się przekonać ją do tego, żeby ona się zgodziła na publikację tej sceny, ale przypłaciła to zdrowiem psychicznym i do końca życia już bardzo ciężko było jej funkcjonować. A z kolei, jeżeli chodzi o Stanleya Kubricka, ci z Was, którzy widzieliście Oczy szeroko zamknięte, no to wiecie, że ten film mówi o pewnej grupie interesu działającej w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy nazywają ich masonerią, niektórzy iluminatami. Stanley Kubrick chciał, żeby ten film i tak trwał bardzo długo, ale on chciałby, żeby był jeszcze dłuższy. I powiedział, że się nie zgodzi na publikację filmu, jeżeli nie będą wszystkie zdjęcia, które on tam jakby zawarł. Parę dni po tym, jak skończył robić zdjęcia, znaleziono go nieżywego w domu. Znaczy, tutaj ogólnie już, jak mówimy o faktach, to co powiem nie jest faktem, ale taką miejską legendą jest właśnie to, że Stanley Kubrick był tym, który nagrał lądowanie na Księżycu. Tak. Mówi się, że to on, dla tych, którzy oczywiście wierzą w to, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, to... Żeby nie było, że nakładam jakąś furiową czepeczkę, ale uważam, że jakby po zapoznaniu się z tym, z faktami, które są w przestrzeni publicznej, uważam, że doszło do lądowania na Księżycu, ale pierwsze lądowanie było sfabrykowane.
Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. I myślę, że to dobry moment, żebyśmy tym bardzo naukowym, historycznym akcentem... Nie koniec. Moi drodzy, wiecie o tym, że mamy fundację Kangi. Udało nam się zorganizować już pierwszą kryptowalutową zbiórkę na pierwsze dziecko. Teraz zbieramy na drugie. Gdzieś tutaj się pojawi link. Jeszcze zostało tam trochę złotych do zebrania. Jest to dla nas bardzo ważne. Sami wewnątrz w Kandze też partycypujemy w tym, żeby ta zbiórka się zebrała. W ten sposób chcemy pokazać światu, że my, kryptowalutowcy, możemy łączyć siły i możemy pomagać dzieciom. Jest to dla nas bardzo ważne, więc proszę, nieważne czy złotówkę, czy 2 złote, czy 50, czy 100, czy 1000, rozważ proszę, żeby przy pomocy Kanga Paya wpłacić na tę zbiórkę środki. Zależy nam tutaj na sukcesie. I ostatnia rzecz. Wiem, że dla niektórych jest to problem, ale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wystawiła licytację na lunch ze mną i z Łukaszem Żeligowskim. Tutaj też gdzieś się pojawi link. Zróbmy wszystko, żeby ten lunch naprawdę, żeby poszedł drożej niż na przykład lunchy z politykami. O, i to tyle. Linki będą w opisie. Wszystkiego dobrego. Hej. Trzymajcie się. Moi drodzy, po raz trzeci to nagrywamy, bo wcześniej się jąkałem. Odcinek, fakt, co się z nim dzieje? 3. Czekaj, jak mam fryzurkę? 3, 4.